Witam wszystkich górsko, a nawet tatrzańsko. Dziś opiszę samotną jednodniówkę na Zadniego Granata. To taka zimowa miniaturka, klasyk w rejonie hali gąsienicowej. Początek w Kuźnicach, dalej przez Skupniów Upłaz, Murowaniec, następnie po Czarnym Stawie Gąsienicowym i przez Zmarzły Staw, Kozią Dolinkę na Zadniego Granata. Powrót podobną trasą. Droga jak to w zimie nieco inna niż szlak letni. Był 21 stycznia 2017 roku. W Krakowie smog, że aż trudno myśleć, co dopiero mówić o oddychaniu. Tu powietrze miewa nawet smak i konsystencję. W piątek przed wyjazdem nasze mocno optymistyczne normy pyłów były przekroczone 5-krotnie. Niedawno był moment, kiedy przekroczenie było 1000%. Mówią, że w Paryżu poziom alarmowy to 80 mikrogramów na metr sześcienny, a w Polsce 300, zaś norma 50. Wychodziłoby na to, że kozackie mamy płuca, bo 80 mikrogramów na metr sześcienny to jest w Krakowie przez ponad pół roku. Francuzi chyba by na tą okoliczność zmobilizowali Legię Cudzoziemską do walki ze smogiem, zaś Paryżan ewakuowali w Alpy. Idąc tym tropem, sam, bez pomocy wojska, ewakuowałem się w Tatry. Ale do rzeczy. Zima wszędzie ładna, a co dopiero w górach. Zapragnąłem więc zakosztować jej pełną łyżką i trochę przewentylować swoje komórki. Termin co prawda nie najszczęśliwszy, bo w Zakopanem ten weekend to czas Pucharu Świata w skokach narciarskich. Czym to może grozić, zakosztowałem przed rokiem przy okazji zimowego wejścia na Bystro. Dlatego postanowiłem pojechać tak, aby w największym możliwym stopniu uniknąć wspomnianych pucharowych niedogodności. Pojechałem więc samotnie o 4:40 z Krakowa, choć już wtedy autobus był prawie pełen kibiców, głównie z Pomorza. Mimo to kierowca jakoś upchnął i mnie, choć niektórzy zostali na dworcu. W nocy przed wyjazdem spałem niespełna 3 godziny, walcząc z jakimiś zimnymi potami i kaszlem. Jestem niestety nadwrażliwy na jakość powietrza. Nic to. Zakopane przywitało mnie lekkim mrozikiem i swądem ruskich papierosów, a nawąchałem się, bo na busa czekałem pół godziny. Czym prędzej więc w góry. Tempo nadałem sobie średnie. Świetnie się szło drogą ubitą jak zeskok wielkiej krokwi. Śnieg, co zawsze trochę zaskakuje, prawdziwie biały, przysłowiowo wręcz i nieskazitelny. Taki tylko tutaj. Już koło pierwszego zakrętu spotkałem chyba kibiców, bo jeden z nich nie dawał rady pokonać stromizny. Mimo iż był świetnie wyekwipowany, prawie się wyłożył. Chciałem go nawet pociągnąć za kijki i poprowadzić trochę, ale coś tam wymamrotał, opadłszy miękko na kolana z uniesionymi na kijkach rękami i zwieszoną głową. Wyglądał jak na ostatnich metrach przed szczytem 8-tysięcznika. A tu jeszcze do boczania było kawał drogi. Podszedł w końcu do niego kolega w dużo lepszym stanie i coś tam w swoim języku radzili. Za to cuchnęło od nich jakimś podtrawionym alkoholem, pomieszanym z orientalnym żarciem i kto wie czym tam jeszcze. Jak z wesołej knajpy nad ranem. W sumie wszystko się zgadzało, bo to przecież był ranek. To, szczególnie te odory, przywołało u mnie wspomnienia poskokowego autobusu sprzed roku. Czym prędzej od tej atmosfery uciec w góry. Za chwilę też jeden inny młody chłopak z mojego busa, ubrany jak z salonu ze sprzętem górskim, łącznie z założonymi rakami, kaskiem, z czołówką i kamerką GoPro, minął mnie nonszalancko. Pewnie to jakiś rozchwytywany youtuber nagrywał zimowe wejście na Boczań. Pomyślałem, że jakiś czas temu nie dałbym się wyprzedzić nikomu. Teraz odpuściłem mu łokosa, ale i tak na drugim zakręcie chłopak ciężko dyszał i łapał powietrze niczym ryba wyjęta z wody. Co jest? Puchar świata. Wyprzedziwszy, przyspieszyłem krok.
Na Skupniu w Upłazie zrobiło się ładnie, bo w dolinach morze mgieł, a w oddali gdzieś zza Kasprowego Wierchu i Giewontu opolizowała poranna poświata słoneczna. Wiaterek leciutki, mróz się skrzy, kroki skrzypią wesoło, warunki doskonałe. Murowańcu mrowie ludzi. Zjadłem drugie śniadanie, nawodniłem się i w góry. Szedłem sam. Nawet przez biały, czarny staw gąsienicowy przechodziłem, nie widząc nikogo ani przed sobą, ani za sobą. Wreszcie miałem to, po co przyjechałem. Przed żlebem odpływowym z zmarzłego stawu, który stanowi dogodną drogę zimową w tamte rejony, ubrałem raki. Nad zmarzłym kursanci łoili lodospady, jakaś grupka mozolnie i niezbyt sprawnie szła już w górę, jak się okazało w obranym i przeze mnie kierunku. Wracając jednak do drogi, ktoś, jak zauważyłem, szedł na zadni granat z pominięciem Koziej Dolinki, przez żleb o nieznanej mi nazwie. Miałem i ja na to ochotę i przez chwilę rozważałem ten plan, bo droga wyglądała sensownie, ale zabranie samych tylko kijków bez czekana ostudziło ten zapał. Może niesłusznie, bo jak się zdaje, co też i później się potwierdziło, to dobry wariant. Nigdy do tamtej pory jednak nim nie szedłem, a obawiałem się przymusowego wycofu i upływu czasu, gdyby było tam za twardo i stromo na wejście bez czekana. Czyli znów odium konkursu skoków miało wpływ na górskie decyzje. Wybrałem więc dobrze znany, lubiany i praktykowany przez cały rok szlak przez Kozią Dolinkę. Zimowo, śnieżnie, pięknie i wysokogórsko, bo towarzystwo czarnych ścian, choć na biało, Koziego Wierchu, zamarłej Turni, Świnicy i Kościelca, czy całego widocznego stamtąd odcinka Orlej Perci, taką atmosferę gwarantuje. W dodatku kolega, z którym wcześniej powyżej zmarzłego stawu pogadaliśmy, aby oszacować niebezpieczeństwa, równocześnie wchodził na Kozią Przełęcz. Było jak trzeba. Góry dziś były bardzo gościnne. Niech ktoś powie, szedłeś już tędy tyle razy, bywało i piękniej, i ciekawiej. No i co z tego? Zawsze mnie to urzeka. W miarę podchodzenia z Koziej Dolinki prowadząca grupka, na którą początkowo nie chciałem naciskać, rozciągnęła się. Jedna z dziewczyn wyraźnie zostawała w tyle. Nikt się na nią z kolegów nie oglądał, choć niepokojąco źle się jej szło. Zataczała się, często przystawała. Postanowiłem zostać z nią i jej pomóc. Niby trasa w tak dobrych warunkach nie trudna, ale nie szła pewnie. Jak się okazało, miała pierwszy raz czekan w ręce i raki na nogach. Nikt jej nie wyjaśnił, jak poprawnie tego sprzętu używać. Pomogłem więc i w końcu bezpiecznie weszła. Trwało to jednak trochę, bo ubezpieczałem ją, a jej koledzy jakoś nie poczuwali się do żadnej opieki. Patrząc na to wszystko, jak również na ilość ludzi na Orlej Perci i w okolicy, wyobraziłem sobie, co by się działo, gdyby nastała nagła tatrzańska kurniawa. Topr miałby chyba co zbierać. Nic jednak nie zapowiadało żadnego załamania pogody. Po chwili na zadni granat przybył mocno oszpejony i hałaśliwy zespół, i dość liczny. Szli od skrajnego granata. Pomyślałem, iż może podobną trasą jak ja 3 lata wcześniej, kiedy również w jednodniówce trawersowałem w śnieżnym i mroźnym styczniu i też samotnie wszystkie 3 granaty. No to już była zacna trasa w porównaniu z tą co dzisiaj. Popatrzyłem w kierunku ulubionego stąd lodowego, na Gerlacha, Rysy. To piękne panorama. Pojadłem, popiłem. Nie zdecydowałem się na spacerek Orlą Percią do skrajnego granata, czy choć do żlebu kulczyńskiego, mimo iż nęciło to bardzo. Zimowe Tatry, jak panna młoda, zawsze są pociągające, a tym razem owa panna była moja i bardzo blisko. Tyle, że dziś czas wyjątkowo naglił. Puchar świata w skokach. A to z kolei mało pasuje do kontekstu weselnego.
W końcu zszedłem parę kroków, aby w dogodnym miejscu zacząć swój dupozjazd. Śnieg był dobry też i na to. Nie mogłem jednak ściągnąć jednego z raków, bo mi pasek przymarzł. Zębami nie sięgam do kostki, a palce to było za mało. Więc chcąc nie chcąc, nie powinno się tego robić, ale zjechałem z wielką ostrożnością i małą prędkością, a nogą wysoko, co nie dało żadnej euforii, sama koncentracja. Niby okej, ale jak blisko dna doliny zaczęła się lodoszreń, musiałem przerwać zjazd. W rakach jazda po lodzie to szczególnie niebezpieczne zajęcie. Zacząłem szybko z marszu, a raczej ze zjazdu, trawers opadający i uszkodziłem kolano na tym lodzie. Nie było się co rozczulać. Znów rozwaliłem sobie już wcześniej nieraz kontuzjowane kolano i to na własne życzenie. Nierozgrzany po długim odpoczynku na granacie i zaledwie paru krokach po dupozjeździe. Źle to zrobiłem. Ale cóż, spiąłem mięśnie i schodziłem intencjonalnie jak zdrowym. Dopiero później w autobusie poważnie poczułem efekty uszkodzenia i kuśtykałem jeszcze jakiś czas po powrocie do domu. Nad zmarzłym stawem znów ruch. Kursanci dalej ćwiczyli wspinaczkę po lodospadach, inne grupy kopały jamki, budowały iglo. Zamierzali biwakować ćwiczebnie w nocy. No to elementy zimowego kursu, jaki odbywa się co zimę w Betlejemce. Zazdrościłem im trochę. Piękna zimowa noc, takie miejsce i rozgwieżdżone niebo. Powoli i narciarze zjeżdżali w doliny. Zaczynał się taki typowy, zimowy wieczór w górach. Jeszcze posiłek i nawodnienie w Murowańcu i powrót, aby zdążyć przed końcem konkursu skoków. W przełęczy między kopami dobrze słychać było zgiełk kibiców spod Wielkiej Krokwi. Na zejściu, znów w dolinach, można było podziwiać morze chmur. Utrzymało się cały dzień, choć chmury zeszły niżej. Zdążyłem na 17 na autobus do Krakowa. Właśnie skończyła się pierwsza seria konkursowa. Polska drużyna była na 3. miejscu. Na dworcu nie było jeszcze kibiców i problemu z wyjazdem. Plan zrealizowany, góry nawiedzone, ładna, solidna zimowa trasa, choć bez fajerwerków. Mały niedosyt, że w górach tak pełnych ludzi, bo miałem wyjątkową ochotę na samotną wycieczkę. Ale cóż, jakoś się pomieściliśmy.